Dubaj miał być miejscem, gdzie wojna dzieje się tylko w telewizji. A jednak 27-letni kierowca zginął tam od odłamków irańskiej rakiety. I w tym momencie państwa Zatoki zobaczyły coś znacznie groźniejszego niż sam atak, że Ameryka była obok, ale nie potrafiła ich ochronić. To nie jest historia o jednej rakiecie. Ten odcinek to odpowiedź na pytanie, skoro USA nie obroniły swoich najbogatszych sojuszników w chwili próby, to ile naprawdę wart jest dziś amerykański parasol bezpieczeństwa? Jest wtorek, 7 kwietnia 2026 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam na podcast Świat. Wyjaśniamy. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Najpierw pokażę Ci, gdzie Iran naprawdę uderzył. Potem sprawdzimy, dlaczego obecność USA już nie daje pełnego bezpieczeństwa, a na końcu, co to zmienia dla całej Zatoki, ale także dla Europy i dla Polski. Najprościej. 28 lutego USA i Izrael uderzyły na Iran. Iran odpowiedział falami rakiet i dronów nie tylko na Izrael, ale też na bazy USA i na infrastrukturę państw Zatoki. I to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zapamiętać. Iran nie walił, gdzie popadnie. Iran bił tam, gdzie boli. Co się właściwie stało? To nie był ostrzał pustyni. Rakiety sięgały lotnisk w Dubaju, Abu Zabi, nadbrzeża Dżebel Ali. Zniszczone zostały też hotele, które są symbolem luksusu i spokoju. Czyli Iran nie uderzał tylko w beton. Uderzał też w obraz Dubaju jako miejsca odpornego na chaos regionu. I teraz liczby. Na 7 głównych lotniskach regionu odwołano 21 tysięcy lotów. Dziesiątki tysięcy ludzi utknęły w podróży. A sam Dubaj zazwyczaj obsługuje ponad 1000 lotów dziennie. Kiedy taki węzeł zwalnia albo staje, to nie psuje się tylko wakacyjny plan. Psuje się cargo, biznes, konferencje, przesiadki i cała logika miejsca, które żyje m.in. z połączeń. I tu zaczyna się rzecz naprawdę groźna, bo to wcale nie chodzi tylko o lotniska. W Bahrajnie eksplozja 9 marca zraniła 32 osoby. W Katarze ataki wyłączyły około 17% zdolności eksportowej skroplonego gazu LNG, czyli prawie 13 milionów ton rocznie zostało w magazynach na 3 do 5 lat. Dubaj musiał uruchomić pakiet wsparcia gospodarki wart $1 miliard dirhamów. Musiał po prostu dofinansować swoją gospodarkę. W marcu główny indeks Dubaju spadł o 16%, a składki te wojenne dla części żeglugi przez Zatokę skoczyły o ponad 1000%. To już nie są nerwy, to są konkretne koszty. To są naprawdę gigantyczne liczby i gigantyczne straty. Jedno ważne zastrzeżenie. Nie mamy jednej pewnej zbiorczej kwoty wszystkich strat materialnych całej Zatoki. Nie ma też jednej wiarygodnej liczby wszystkich odwołanych wycieczek. No ale te liczby, które mamy, już wystarczą, żeby zobaczyć całą skalę tego, co się stało w wyniku irańskich ataków. Bo o co tu chodzi? Nie o kolejny naród. Chodzi o to, że Iran trafił w lotniska, porty, energię, no i symbole luksusu. Czyli w miejsca, które trzymają cały model bogactwa regionu. Rakieta trafiła w metal i w beton, ale trafiła też w zaufanie. I właśnie w tym momencie szejkowie, inwestorzy i zwykli ludzie zaczynają rozumieć jedną rzecz. Problemem nie jest już tylko to, że Iran może jeszcze coś zniszczyć. Problemem jest też pytanie, kto tak naprawdę ma nas dzisiaj ochronić. Opowiem Ci teraz, na czym tak naprawdę polegał ten sojusz krajów Zatoki Perskiej z Amerykanami. Żeby to zrozumieć, trzeba zrobić krok wstecz. Parasol USA brzmi abstrakcyjnie, no więc opowiem to prosto. To nie jest jedno zdjęcie polityków, ani jedno ładne słowo. To jest pakiet. Amerykańskie bazy wojskowe, żołnierze, radary, rozpoznanie, logistyka, wspólne dowodzenie, sprzedaż broni i polityczne założenie, że sama obecność Ameryki odstraszy przeciwnika. To jest zestaw konkretnych korzyści wojskowych i zakupowych, a nie automatyczna gwarancja obrony. Po II wojnie światowej i po wycofaniu się Brytyjczyków z regionu, a potem, szczególnie po wojnie o Kuwejt w latach 90., małe, ale bardzo bogate kraje Zatoki Perskiej coraz mocniej budowały bezpieczeństwo właśnie wokół USA. Bahrajn gości 5. flotę i dowództwo amerykańskich Marines. Katar ma bazę Al-Udeid, a w niej centrum, które dowodzi amerykańskim lotnictwem w całym obszarze. Zjednoczone Emiraty Arabskie goszczą około 3,5 tysiąca Amerykanów w Al-Dafra. Kuwejt jest od lat ważnym partnerem logistycznym i ma status sojusznika USA. To nie był papierowy układ, to była bardzo konkretna architektura bezpieczeństwa. I teraz bardzo ważna rzecz. To nie jest oczywiście NATO.
Ten status sojusznika daje oczywiście bliskość, sprzęt, wspólne procedury i dostęp do tajnych danych, ale to nie jest artykuł 5. To nie jest taki sam bezpiecznik, jaki ma powiedzmy Polska, że jeśli sojusznik zostaje zaatakowany, no to USA spieszą niemal automatycznie z odsieczą. Mimo to skala tego układu jest ogromna. Ponad połowa dostaw broni na Bliski Wschód w latach 2021-2025 pochodziła właśnie ze Stanów Zjednoczonych. Czyli przez lata mechanizm był prosty. My, Arabowie, kupujemy broń, dajemy bazy i współpracujemy z Ameryką, a Ameryka daje nam osłonę, logistykę, rozpoznanie i sygnał odstraszania. I tu jest pierwszy wielki zwrot tego odcinka. Ta siatka wygląda gęsto. Bazy są, wojsko jest, sprzęt jest, a mimo to po ponad miesiącu wojny poczucie bezpieczeństwa wcale nie wróciło. Czyli problem nie leży tylko w liczbie samolotów. Problem leży w wiarygodności. Uwaga, tu bardzo łatwo oczywiście wpaść w dość tani slogan USA uciekły, ale tak się nie stało. Gdy zaczęła się wojna, Stany Zjednoczone zaczęły organizować loty czarterowe dla swoich obywateli, a 3 marca Marco Rubio mówił o około 1500 Amerykanach proszących o pomoc w wyjeździe. Czyli pomoc była. No ale równocześnie media opisywały też coś, co dla arabskich sojuszników musiało brzmieć bardzo źle. Decyzje ewakuacyjne dla części personelu i rodzin zapadały już po rozpoczęciu wojny i po irańskich uderzeniach odwetowych, a publiczne komunikaty ruszyły dopiero kilka dni po starcie wojny. Czyli Ameryka była obecna, ale politycznie i operacyjnie nie dawała wcale obrazu pełnej kontroli. I to jest chyba najważniejsze zdanie tego odcinka. To nie wygląda jak nieobecność Stanów Zjednoczonych. To wygląda jak taka niepełna obecność. Niby jesteśmy, ale dla sojusznika no to bywa politycznie gorsze. Bo przy pustce wiesz, że jesteś sam, a tutaj ktoś stoi obok, a ty i tak zaczynasz liczyć, że nie masz czasu, masz mało zapasów, nie masz planów awaryjnych. Bo to wcale nie chodzi tylko o rakiety. Chodzi o to, że państwa Zatoki zobaczyły dziury w systemie, które miały im gwarantować spokój. A jeśli USA nie dały pełnego poczucia ochrony właśnie teraz, gdy irańskie pociski lecą na ich najbogatszych partnerów, no to kiedy właściwie miały to zrobić? I właśnie w tym miejscu temat przestaje być tylko bliskowschodni, bo pytanie o wiarygodność USA zaczyna brzmieć dużo szerzej. Dlaczego zatem kraje Zatoki Perskiej, skoro są atakowane, skoro cierpi na tym ich wiarygodność, skoro ludzie przestają latać do Dubaju, a influencerzy już nie robią fajnych relacji z nadbasenu, skoro staną eksport ropy i LNG, no to dlaczego monarchie Zatoki nie ruszają na całego przeciw Iranowi? Po pierwsze dlatego, że ta wojna uderza w ich model życia szybciej niż w ich dumę. Handel, lotnictwo, turystyka, giełda, żegluga, energia. To wszystko już płaci cenę. Dla regionu, który sprzedaje światu stabilność, taki cios jest wyjątkowo bolesny. Po drugie, dlatego, że nie ma wśród nich jedności. Katar, Oman, Kuwejt chcą szybkiego końca wojny. Emiraty, Arabia Saudyjska, Bahrajn są bardziej gotowe na dalszą eskalację, jeśli miałaby ona trwale osłabić irańskie rakiety i drony, czyli po prostu wykończyć Iran tak, żeby Iran już w przyszłości nie mógł odpowiedzieć, niezależnie od tego, czy zostanie zaatakowany, czy nie. No ale to wszystko pokazuje, że nawet wśród partnerów USA nie ma jednego planu, jednej emocji, jednej myśli w tym wszystkim. Po trzecie dlatego, że oni mają broń, ale nie są pewni, czy mają głębie. To brzmi technicznie, więc powiem to po ludzku. Możesz mieć bardzo drogi zamek w drzwiach, ale jeśli nie masz prądu, monitoringu, ochrony, zapasów na całą noc, to po pierwszym alarmie zaczynasz się zastanawiać, ile to jeszcze wytrzyma. Z obroną powietrzną jest podobnie. Liczy się nie tylko wyrzutnia, ale także radar, integracja, zapasy pocisków, serwis, dowodzenie i człowiek, który to wszystko spina. W Zatoce tę rolę od lat w ogromnej mierze grają kto? Amerykanie. No a Amerykanie przecież właśnie nas zawiedli. I tu jest drugi zwrot. To nie są państwa, które są bezbronne. One mają czym oddać. Problem w tym, czy potrafią osłaniać własne niebo i porty i gospodarkę bez Ameryki, nie przez kilka godzin, ale przez tygodnie albo nawet i miesiące. Bo problem w tym, że te amerykańskie rakiety mogą im się w którymś momencie skończyć. No i właśnie dlatego nie idą na całość. Bo wojna pokazała im nie tylko siłę Iranu, pokazała im też, jaki jest koszt ich zależności od Stanów Zjednoczonych. Co to mówi Europie i Polsce? Na początek jedno ważne zastrzeżenie. Polska nie jest Katarem. Monarchie Zatoki nie mają artykułu 5 NATO. Polska ma. NATO wyjaśnia jasno, że zbrojny atak na jednego z sojuszników jest traktowany jako atak na wszystkich, a każdy członek udziela pomocy w formie, którą uzna za konieczne.
Czyli to nie jest automat pod tytułem wszyscy robią dokładnie to samo, ale to jest dużo mocniejsza podstawa prawna niż w Zatoce. Przypomnijmy choćby Afganistan 2001 rok. Zamachy na World Trade Center 11 września 2001 roku, które przeprowadziła Al-Kaida, siedząca wtedy w Afganistanie. W związku z tym Stany Zjednoczone w odwecie zaatakowały Afganistan, a dołączyli do nich inni partnerzy z NATO, w tym Polska. Ale politycznie pytanie w Zatoce, która nie ma tych gwarancji natowskich, zaczyna brzmieć podobnie. Czy Amerykanie na pewno nas obronią? No bo na przykład 31 marca Pete Hegseth, czyli amerykański sekretarz wojny, odmówił jednoznacznego potwierdzenia amerykańskiego zobowiązania do obrony zbiorowej NATO i powiedział, że to zależy od Trumpa. Pamiętasz, o co chodziło? Iran zablokował ruch w cieśninie Ormus. Na świecie od razu skoczyła cena ropy, a Amerykanie zaczęli się wkurzać na Trumpa, że swoją bezsensowną wojną podniósł im koszt życia w Ameryce. Więc Trump desperacko szukał wyjścia z sytuacji. Jednocześnie mówił, że blokada cieśniny to żaden problem, a równocześnie zaczął szantażować europejskich sojuszników, by mu pomogli pokonać Iran i odblokować cieśninę. No ale na przykład Francja odpowiedziała Waszyngtonowi bardzo ostro. NATO jest od bezpieczeństwa euroatlantyckiego, a nie od ofensywnych misji w Ormuzie czy w Zatoce Perskiej. Francja odmówiła też użycia swojej przestrzeni powietrznej do transportu amerykańskiej broni na tę wojnę. Podobnie zresztą zrobiła na przykład Hiszpania. No i to już nie jest dyskusja z marginesu. To jest poważny kryzys zaufania wewnątrz Zachodu. W Polsce to też słychać. Donald Tusk mówił w styczniu, że napięcia wokół Grenlandii niepokoją go z punktu widzenia jedności NATO. Radosław Sikorski mówił w lutym, że Polska pozostaje lojalnym sojusznikiem USA, ale nie może być frajerem. Polskie władze konsekwentnie mówiły, że nie będą wysyłać żołnierzy do Iranu. Co ważne, mówił to również prezydent Nawrocki, którego stosunek do Donalda Trumpa jest znacznie cieplejszy niż polityków z obozu Platformy. A w pierwszych 7 miesiącach 2025 roku ponad 20 000 Polaków zgłosiło się na dobrowolne szkolenia wojskowe. To nie jest jeszcze panika, to jest oczywiście ostrożniejsze liczenie ryzyka. Choć oczywiście mówimy o roku 2025, no ale już wtedy widać było, że to zaufanie do Amerykanów jest mocno podkopane działaniami Donalda Trumpa. I teraz najważniejsze. Dlaczego to wszystko to nie jest tylko problem dla Dubaju czy dla Bahrajnu? Bo jeśli po takim miesiącu wojny nawet najbogatsi partnerzy USA zaczynają myśleć o planie B, to inni sojusznicy Ameryki, Europa, też zaczynają mocniej liczyć własne zapasy, własne systemy, własną polityczną niezależność i własny margines błędu. Zresztą uczciwie trzeba powiedzieć, że w Europie to się zaczęło nieco wcześniej, od kwestii Grenlandii. Pamiętasz te naciski Trumpa i pomruki, że weźmie sobie należącą do Danii wyspę siłą? One spowodowały, że Europa zaczęła coraz głośniej mówić: umiesz liczyć? Licz na siebie. A teraz podobne głosy słychać w Zatoce Perskiej. Oczywiście nie wiemy, czy USA naprawdę zostawią sojuszników, ale już wiemy, że od Zatoki po Europę coraz mniej stolic uważa to pytanie za absurdalne. I to samo w sobie jest wielką zmianą. Co będzie dalej? W chwili, gdy nagrywam ten odcinek, trwa gra o rozejm i o cieśninę Ormus. Ale nawet jeśli walki zaraz wyhamują, no to 3 rzeczy już nie znikną. Fizyczne szkody, pytanie o wartość amerykańskiego parasola i presja na plan B. Ciekaw jestem, jakie jest Twoje zdanie na ten temat. Co bardziej zachwiało dziś Zatoką? Rakiety Iranu, czy może milcząca słabość Ameryki? Napisz w komentarzu jedno słowo: Iran czy Ameryka. To był podcast Świat, najlepsze miejsce w polskim internecie, żeby zrozumieć Bliski Wschód, ale i cały świat. Jeśli takie odcinki pomagają Ci zrozumieć, o co chodzi, subskrybuj nas i powiedz o nas swoim znajomym. Jesteśmy też na Facebooku, Instagramie, TikToku. Tam wrzucamy szybkie newsy i aktualizacje. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do zobaczenia. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.